Witam. Dzisiaj Wam zaprezentuję dekoder TV-IP. To jest model V605. Jak widzicie, dekoder jest w technologii 4K. Ma wbudowane 1 GB RAM pamięci oraz 8 GB pamięci flash. Stoi na systemie Android 8.0. Możemy nim odbierać telewizję internetową u lokalnych operatorów, ale nie tylko. Dobrze, zobaczymy zawartość opakowania. Jak widzimy, jest instrukcja obsługi. Następnie dekoder wykonany z tworzywa sztucznego. Taki widać trochę, raczej będzie się palcował, jak widać. Z przodu widzimy włącznik, dwie diody statusu, czujnik podczerwieni. Z boku mamy wejście na kartę microSD. Dwa wejścia USB w standardzie 2.0. Z tyłu widzę możemy podłączyć taki czujnik na podczerwień, wyjście AV, wyjście HDMI w standardzie też 2.0, wejście LAN, wejście na zasilacz. Więcej nie widać, żeby to było więcej wejść i wyjść. Jak widzimy, nóżki ma gumowane, dzięki temu będzie stabilnie stał. Dekoder też jest wyposażony w Wi-Fi w standardzie AC, czyli obsługuje częstotliwość 2,4 i 5 GHz. Dalej w opakowaniu widzimy jest zasilacz. Ma 12 V na 1 A. Przewód HDMI, komplet baterii oraz pilot. Jak widzimy, przyciski są gumowane. Tu, jak widzicie, bardzo fajna zaleta tego pilota jest, że możemy go programować, czyli możemy go zaprogramować z telewizorem, żeby jeden pilot uruchamiał telewizor, robił głośniej, ciszej, zmieniał źródło sygnału oraz obsługiwał też dekoder. Zaraz podłączymy dekoder i pokażę też, jak można ten pilot zaprogramować z telewizorem. Teraz pokażę, jak zaprogramować pilota od dekodera TV-IP. To jest dziecinnie proste. Przyciskamy przycisk Set. Kilka sekund, aż nam się podświetli przycisk na czerwono i wybieramy, co chcemy programować. Jeśli chcemy programować głośność, klikamy głośność. Następnie na pilocie od telewizora ten sam guzik przyciskamy. Następnie ciszej. To samo robimy z pilotem od telewizora, od uruchamiania. Tak samo. Jeszcze możemy zrobić źródło sygnału. To jest Set. I żeby zakończyć programowanie pilota, klikamy przycisk Set. W tej chwili jest pilot zaprogramowany. Zaraz zobaczymy, czy to działa. Mamy podłączony dekoder do telewizora. Zobaczymy, czy uruchomi nam pilot od dekodera telewizor. Jak widzimy, dioda się mrugnęła. Telewizor się uruchomił. Dobrze, teraz zobaczymy, jakie menu ma dekoder TV-IP. Wybierzemy język. Użyjemy języka polskiego, żeby nam było łatwiej. Następnie możemy wybrać, czy ma być skonfigurowane po Wi-Fi, czy po Ethernet. Skonfigurujemy go po Wi-Fi. Jak widzicie, działa w technologii Wi-Fi, w technologii AC, czyli generacji 5. Możemy go podłączyć pod 5 GHz. Wpiszemy hasło. Po wpisaniu hasła zatwierdzimy. Dobra, jak widzimy, dekoder dostał IP od routera. Idziemy dalej. Dekoder sprawdza, czy jest aktualizacja. Pilot jest na Bluetootha, trzeba go sparować z dekoderem. Zgodnie z instrukcją przytrzymujemy dwa przyciski.
Widzimy, udało nam się pilota sparować z dekoderem po Bluetooth. To jest dobra funkcja, ponieważ może być dekoder schowany w szafce, nie musi być na wierzchu obok telewizora. Teraz szukamy naszego kraju czy miasta. Jest Warszawa. Zobaczymy menu dekodera. Jak mówiłem, dekoder może być wykorzystywany przez lokalnych operatorów telewizji kablowej. Ja go testowałem na sieci Skynet. W opisie do tego filmiku macie link, jak ten dekoder działa w sieci Skynet. Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda menu tego dekodera. Jak widzicie, możemy oglądać telewizję, w tym muszą być wpisane dane. W tej chwili te dane skasowałem z Skynetu, żeby sprawdzić oryginalny soft w tym dekoderze. Mamy dostęp do multimediów. Pod dekoder podłączymy pod USB pendrive'a. Zobaczymy, czy możemy otwarzać filmiki. Jak widzicie, otwarza filmik, który był nagrany na pendrive'ie. Zobaczymy, czy tam powinny być te zdjęcia. Jest też piosenka. Jak widzimy, też odtwarza zdjęcia dekoder. Cofniemy się do menu. Jak widać, też można go podłączyć pod monitoring. Ma przeglądarkę wbudowaną. A zaraz zobaczymy, czy możemy podłączyć pod dekoder też klawiaturę. Nie, podłączyłem pod dekoder jeszcze klawiaturę i myszkę, tak z ciekawości, czy to działa. Jak widzicie, możemy tutaj korzystać z przeglądarki jak na komputerze. Widać, że chwilkę to się wczytuje, ale bez problemu możemy skorzystać z tego. Jak widzę, dekoder ma wbudowanego YouTube'a. Jak widać, możemy się i klawiaturą poruszać, i pilotem. Zobaczymy, czy kotki nam się wczytają. Jak widać, bez problemu nam działa YouTube, który jest wgrany w dekoder. Jak widzicie, mogę robić pilotem od dekodera głośniej ciszej telewizorem lub dekoderem. Dobrze, cofniemy się do menu głównego. Też mamy wgranego Plexa, YouTube'a. Możemy skonfigurować sieć, ekran. Dobrze, jeszcze sprawdzimy ustawienia TV. Mamy tu źródło strumienia multicast albo proxy. A tak samo możemy zrobić źródło treści. Ma być to jakaś lista M3U, portal IPTV, portal internetowy. I to by było wszystkie ustawienia. Mnie to wiadomo, trzeba by wtedy wpisać, jak mamy jakąś listę od naszego operatora. Wtedy wpisujemy tutaj listę, adres listy, adres EPG, żeby to nam działało. Ja takiej listy nie mam, tylko chciałem zobaczyć, jak ten dekoder działa na oryginalnym softie. Mamy, jak mówiłem, też Plexa, też trzeba tu się zalogować. Jeśli chodzi o taki prosty dekoder do obsługi telewizji w technologii IPTV u wybranych operatorów, możecie sobie zakupić go, pobawić się. Jeśli chodzi o dekoder, to jak widzicie, nie jest dużych rozmiarów.
Troszeczkę mnie denerwuje to, że ma ten strasznie palcowate obudowę, że mogła być bardziej matowa, nie musiałaby taka być połyskowa, ale jak widzicie, można podłączyć pod ten dekoder i myszkę, i klawiaturę, wtedy fajnie działa przeglądarka. Jeśli chodzi o inne funkcje, to musicie sami się pobawić. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się.